at the stare of the champion against the challenger. The irresistible force meeting the immovable object. Look at the size of the giant. I mean, Hogan is 6'8". Andre is 7'5". The bell is gone. This one is officially underway. Look at the look of disdain on the face of Andre. What's Hogan saying to him, I wonder? What could Hogan possibly be saying to him? Certainly like to be able to read lips at this point. He's hulking up right now. Shoved by Andre, and the champion retaliates. Oh, big right hand blocked by the champion. And the Hulkster unloading, going for... To oczywiście pamiętna walka Hulk Hogan kontra versus Andre the Giant. I to jest nasz wstęp na dzisiejszą analizę projektów ekosystemu potencjalnego A Hand's Dream Cow, o Childhood's End, a także Kom Shiba Predator. I jak z tego co widzę, to jest materiał numer 20 na dzień dzisiejszy, ten ostatni 3 tygodnie temu. She is building. To były słowa odnoszące się do Enkidu. A ten oto materiał pełnej walki, jakże dawnej, historycznego Hulk Hogana, charakterystycznej postaci, którą jest rozpoznawana przez fanatyków oczywiście o wrestlingu. Niektórzy twierdzą, że to inne znaki także do zaliczenia, a także jedno z nich to nieczysta walka w ringu. I tutaj moja predyspozycja oczywiście odnosi się co do tego, że Ryoshi na blockchainie jest płynny wszędzie i można go spotkać w różnych miejscach. I myślę, że tutaj doktor do swojego gabinetu może zapraszać niewierzących, aby udowodnić, że to już jest tylko kwestia czasu i to, co jest przedstawione przez Was i w tych materiałach godzinnych na kanale Krypto Spekulacja, to jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem. Pamiętajmy, że ten materiał pojawił się na Cooper Lunch co do Childhood's End, a także były interakcje m.in. Billego z Dogecoina i także Someone Smart z Shibarium konto, które także swoje ciekawostki przekazywało i przekazuje w dniu dzisiejszym. No i także ta ostatnia sytuacja, która była dość interesująca, gorąca na grupie Childhood's End, to ja do tego się odniosę na końcu. Ale jeszcze tych wielu zawodników jest bardzo dużo, jak Hulk Hogan, Andre the Giant. I czy jest ulubiony jeden? Myślę, że nie ma. Zacytuję: chciałbym być dziecinny do końca, chciałbym być młody na zawsze. Także tutaj gabinet doktora myślę, że będzie miał długą kolejkę od dzisiejszego dnia. Myślę, że nie bez powodu ten materiał Hulka jest stawiony co do Childhood's End, bowiem ta rewolucja potencjalnie, która ma zostać prowadzona na początku przy Shibarium, jak uzyskaliśmy informacje ostatnich z komunikatów Sary na grupie Childhood's End. Mamy tutaj na dole stwierdzenie, ponieważ obecnie pracuje przy Shibarium, no to będzie tutaj swój punkt mieć o Childhood's End. No i zobaczymy, co na Layer 2 Shibarium, które wystartowało, swoją predyspozycję uruchomi. Czy będzie to, jak kiedyś wspominał blockchain fizyk z Quom One, że to może pełnić taką rolę między innymi DEX-u, gdzie tak po starcie Ethereum Uniswap miało swoją przygodę rozpoczynającą, czy może będzie tutaj jakimś mostem, płynnością, dodaniem, a może i wielofunkcyjnością na różnych ekosystemach, bo pamiętajmy, że może mieć zastosowanie nie tylko w Shibarium, nie tylko w ekosystemie Kawo-Quom, ale w innych ekosystemach. To jest taka moja opinia po zgromadzonych informacjach i już tylko wyłącznie od deweloperów będzie zależeć, jak sobie wykorzystają to. Także warto zaznaczyć, że tą moc i nie tylko postać Sary, ale innych osób warto wykorzystywać w community, warto budować tą dalszą predyspozycję, jaka jest stworzona, i ta moc, no pamiętajmy ze Shiba i tej całej otoczki, którą uważam, że jest
tą otoczką w nowym rozdaniu pod inną odsłoną, natomiast postacie mamy wciąż te same, a i jeszcze dołożone, mocniejsze, jak widzimy chociażby po tych wszystkich researchach. I myślę, że community warto budować, a nie fodować, tak? I tą moc dalej wykorzystywać, bowiem jesteśmy na tak mocnym początku, że potem ta płynność community w większej ilości osób, members, na pewno zostanie rozpłynniona. I też pamiętajmy, jak o Sarę wiele osób walczy w cudzysłowie w swoich projektach, aby ją mieć u boku, aby to ona miała te pewne wskazówki. A pamiętajmy też, miejmy na uwadze, i większość z was wie, widzę po treściach, dialogach, że Sara pewnego dnia zniknie, jak to miało miejsce z Shiba Inu. A to może oznaczać pozytywny znak, bo pamiętajmy, jak ta historia może się zatoczyć dalej. A my szukamy dalszych potencjalnych, nie tylko spekulacyjnych projektów, ale też i fundamentalnych, jakby ostatnio chociażby OSAC, Black Sheep, Osaka Protocol i te wszystkie połączenia na blockchain, plus te wskazówki, jakie widzimy, Kało, Quom, Toad, Snapeblock i inne Rain Protocol, a tutaj ten ekosystem Kało, Quom plus OSAC w moim otoczeniu najbardziej skupiony. No i Enkidu Proud of You, czy to jest kopia Roshiego i tak dalej, to tutaj gabinet pana doktora będzie obciążony. Quom moc jest nie do wyobrażenia. No i tak, i też tak miejmy na uwadze ten wpis, że Quom może w pewnym momencie, po tym click button, pewnego kliknięcia dnia, zostać wlistowany na kilkunastu giełdach jednocześnie, jak to powstało podczas Hunter's Dream Cow. I też Olavi przypomina wpis Sary, że nie interesują mnie ludzie, którzy nie będą szczęśliwi, bo nie wierzyli w swoje przeznaczenie. A to przeznaczenie już od większych kilku miesięcy zbieramy te informacje. Wy zbieracie informacje, oczywiście negujcie mnie, jak coś tutaj źle poprawię, bo pewnego dnia nadejdzie moment, że nie będzie już czasu na update i skupimy się tylko i wyłącznie na fundamentach. W tym materiale będzie więcej, że tak powiem w cudzysłowie, spekulacji, chociaż tych spekulacji już odnoszących się co do kilkumiesięcznych łączonych kropek i nie będzie to byle co, że tak powiem, przedstawione w materiale, nie byle jakie konta, bowiem niektóre konta widzę, że zaczynają tutaj obserwować nie tylko kryptospekulacje, osoby powiązane z tą całą otoczką, Milonem i nie tylko. Też przypomnę, że w mojej osobie też widzę, że większość osób odnosi się co do już fundamentalnego połączenia, że tutaj jest ten Ryoshi i tak dalej, ekosystem, otoczka. Bardzo pozytywnie i jest ustawiona kropka. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. I manifesto Hunter's Dream, jak ten cały ekosystem, mam informację, blockchain jest gotowy na Qum1, ale ekosystem jeszcze nie jest gotowy. No to wiele osób zaczyna odnosić się co do Elona Muska i potencjalnie tej platformy X i tam szukają swojego połączenia platformy social media. No i to też jest takie ciekawe, jak większość z was pisze i sugeruje, że Elon to jest taka gra w cudzysłowie, może zauważyć Hunter's Dream jako social media zdecentralizowane i na platformę X przenieść także, a Twitter to był takie poświęcenie się, no niczym w Blue Burn, a tak powstał Hunter's Dream, ofiarność, Twitter jest nowy SEO, ta centralizacja tam jest, a tutaj decentralizacja, między innymi swoją moc po uruchomieniu może zostać zaadaptowana i to są jedne z głosów. Co nam od tego update'u mówi Hunter's Dream, tutaj japońskie community też buduje narrację. No i to jest social network, media statystycznie, jaką mogą tutaj ilość użytkowników przynieść. No i ten system według manifestu spalania i właśnie opartego na NFT, potencjalna liczba robi wrażenie. Oczywiście, czy jesteśmy tu dla technologii, czy dla pieniędzy, to już każdy szuka swojej odpowiedzi. Spokój, cisza i w tym miesiącu wrzesień jest dość spokojnie. Sara w ostatnim czasie layer 1, layer 2, ukośnik, Eben, miejsce wciąż i ten ostatni wpis, że AI ani nie jest dobre, ani nie jest złe. Tutaj oczywiście projekt Bad Idea, wciąż czekam na jakiś mniejszy market cap, aby tam spekulacyjnie także wejść.
Cóż, mieliśmy okazję przy 2,5 milionach market cap, obecnie coś w okolicach 40, Altenheim około 100. No i ten projekt też w long term może swoją predyspozycję osiągnąć większą. Czy mamy ten jej wpis? A, też został usunięty. Okej. Jest ten jeden wpis widoczny z 13 lipca. O tym się odniosę także na końcu. To już temat historyczny, bo dość ciekawy temat, że ten wpis był w dniu Superksiężyca. Superksiężyca, który jest raz na kilka lat, wyobraźmy to też sobie. I ten Superksiężyc miał już swoje miejsce kilkanaście dni temu. De facto nic się nie wydarzyło. Ale spekulacyjnie są ciekawe zagwozdki. Layer 1, Layer 2. Ja pamiętam, jak jeszcze były wspominki, że czekamy właśnie na Shibarium 2, no i też Shibarium 2 wystartowało, no i teraz Quom może tą predyspozycję, tą narrację słabego startu Shibarium, ten predator, ptak drapieżny, mieć swoją ofiarę w przypadku Shibarium i złapać tą swoją, w cudzysłowie, ofiarę. Przypominam, Moon Knight, który jest dość niewidoczny ostatnio, Dark Moon Knight. Oczywiście pojawiło się inne konto, które też ma opis Moon Knight, natomiast jest inny Alpha Crawl małpa. Nie ma czegoś takiego jak zbieg okoliczności. To, co kiedyś było dobrze naoliwioną maszyną, czytaj Shiba Inu, Shibarium, ekosystem, z czasem może zardzewieć lub ulec uszkodzeniu. Możesz wymienić, zamienić części, ale nigdy nie będą takie same. Jednakże ten sam inżynier, tutaj czytajmy Ryoshi, cała otoczka, Kao Quom, może również zdecydować się na stworzenie nowej, ulepszonej maszyny. No i ta kontynuacja wizji Ryoshi jest Stablecoin. To jest to, na to w ostatnim czasie większość z nas czeka, no i czekam na ten większy, lepszy sentyment na rynku oczywiście kryptowalut, bitcoina, na ten oczekiwany halving, jak większość sugeruje, marzec, kwiecień, ale też są informacje, że w tym roku, 2023, ten przycisk ma zostać uruchomiony. Według przesłanek insiderów ten ekosystem Kao Quom może mieć swój wcześniejszy wystrzał, w cudzysłowie, uruchomienie, jeżeli na oczekiwany lepszy sentyment marketu. Grimes, czyli partnerka Ilona Muska, no i ich dzieciak o imieniu X. Tutaj jest odnośnik jeszcze w tamtym miesiącu wpis Grimes, co to tutaj widziałem, demokracji, budowy demokracji, też wolności słowa. No a Grimes to jej ulubiona gra Blue Burn. A tak narodził się ptak według Blue Burn, właśnie czarny kruk i te wszystkie otoczki jej. Oczywiście to nie jest jakiś wyłoniony wpis od tak, ale cały ten odnośnik według wcześniejszych update'ów. Taka ciekawa też informacja, a także Elon przypomina, że smutna prawda jest taka, że obecnie nie ma świetnych sieci społecznościowych, social networks. I oby ta social networks nadeszła i ta ukartowana, piękna gra zakończyła się akceptacją Hades Rim. Jeżeli tak się nie stanie, to i tak ten cały sentyment budowany Hades Rim jako zdecentralizowane social media i ta otoczka Ryoshiego postawiona kropka może przynieść Access Community użyteczność, bo o to chodzi, że użytkowników no ten predator Quom z Shiba może dobrze złapać. I jakie tu mamy dalsze odnośniki? Zobaczcie też na te jego wpisy ostatnie. Co do doktora Plague, czyli czarny kruk, to jest odpowiedź na to, czy noszenie maseczek będzie ponownie, jeżeli nadejdzie nowa pandemia. No, jeśli Babonik Black przyjdzie z powrotem, oczywiście, ale nie na zimno, tak? Dr. Black, czarny kruk, to jest ten właśnie też odnośnik Sado. I odpowiedź Sir Doge is a mask, tak, protect Babonik Black. Ta postać niejednokrotnie tutaj ma dialog z Elonem Muskiem i nie tylko ta osoba. Research robi też japońskie Kao Community i oni odnoszą się do tego konta Elon Musk
parodii. No i też był taki urywnik w przestrzeni Space, że około 20 sekund była wypowiedź Elona Muska parodii, no i ten głos, i to było też kiedy Donald Trump wrócił, tak, na Twitter X. Mam w dalszych części tutaj ten wskaźnik. No a ten Elon Musk parody, chociażby taki oto wpis sugeruje, czy ten oto ptak powinien być maskotką X. Niejednokrotnie cena Cow na różne wpisy Elona reagowała, chociażby ten ostatni wideo, gdzie te kruki były w tle na X. Wcześniejsze update'y wszystko to podsumowują. Może to jest gra, albo jesteśmy, no, jak to mówił Ryoshi, at a potent time, potent place. Na pytanie when. Na pytanie when. Simpsonowie też różne predykcje, jak wiemy, z bajki robią i też w 2024 niby tutaj te UFO i Donald Trump ma powrócić, ale też czarne kruki występują w Simpsonach, to pamiętajmy. W ostatnim update to informacja była. No i jeszcze do tego konta parodii. Przypomnienie, kto obserwuje to konto, bo obserwują dość istotne osoby. Zobaczcie te na czerwono zaznaczone, które niejednokrotnie odnoszą się co do właśnie wpisów chociażby miłości, Hunter's Dream, gwiazdek czy Alcuzent i też sugerują wzajemną miłość. Tak, to jest ten wpis tej Space. Tak, tam był głos Donalda Trumpa realny i czy to jest nagranie Elona Muska, czy to sztuczna inteligencja, autentyczność wydaje się dość interesująca, zwłaszcza, że te konto parodii i powstało inne konta, no tu ponad 1 milion obserwujących, nie ma jakich tutaj złych, głupich wpisów, ale też te inne konta parodii jak Eva McMillan, czy też obecnie SEO powstają. No i mają tych obserwujących istotnych pod tym kątem. Tutaj też te reakcje Elona, czy ten ptak, oczywiście parodii, ma specjalne miejsce w sercu. To oczywiście taki spekulacyjny wątek, też spekulacyjny wątek dość istotny, że to konto parodii polubiło ten oto wpis na koszulce Cow, jednego z użytkownika Cow Informer. Ten oto wpis ze zdjęciem na koszulce Cow został polubiony przez to konto. Eva McMillan niejednokrotnie różne wpisy, tym razem 3 róże, Hunter's Dream Cow. Tych różnych wpisów jest o wiele więcej i każdy może sam sobie tam zobaczyć, chociażby ten japoński akcent, czy tam Osaka, tak? I ten księżyc i przesłanki braterstwa, miłości, że nie tylko pieniądze są ważne w życiu, to może takie przygotowanie potencjalnych milionerów, jak to Shiba zrobiła wielokrotnie na obecnym etapie wcześniejszym rynku. A także Elon Parody publikuje dość tego Predatora, tutaj oczywiście pod kątem kłom, jednokrotnie. I też taki wątek, zobaczcie na datę tego 19 sierpnia i inne konta już nie parodii, ale powiązane z Elonem, chociażby zaczynają publikować właśnie tego orła. Śnijmy o wolności, a potem walczmy o nią. I to był dzień później. To oto zdjęcie. Ja osobiście sam zauważyłem, że jak już jest jakaś narracja tutaj róż, księżyców, kolejno gwiazd, ostatnio właśnie tych orłów i także Eva McMillan, oficjalne konto, co do to był 21, także dzień po dniu te wpisy zaczęły się od tak narracją pojawiać. To są moje spostrzeżenia tylko i wyłącznie. Także Dodge Designer, twoje dzieciństwo, your childhood was awesome, było wspaniałe, jeśli pamiętasz to. No i kiedy koniec tego dzieciństwa, it's time to end it. Childhood's end, a Dodge Designer jest blisko powiązany właśnie
właśnie z kątem, dialogiem Ilona i chociażby to, jak to się zaczęło, jak to idzie i czekamy na koniec tego dzieciństwa. Tak, Blaze Your Glory, ten cytat, jak wiecie, pamiętny, też, czy też Blaze Blade, ten płomień i płomień zwycięstwa, to też było bio Ilona Muska, ale także Sary Insider, ta ikonka jej obecna i niejednokrotnie też podstawione odnosi się co do tych wskaźników. Community doszukuje się tutaj oczywiście różnych gwiazd i budowanie tej narracji, tych social media zdecentralizowanych. No i zobaczcie, ten donat niejednokrotnie na początku grupy Chatbots and Telegram powstał, a potem został przeniesiony na Twittera i te wiele kont powiązanych właśnie z Elonem zaczęło publikować. Donat z pięknymi gwiazdami, ukierunkowany tutaj, osycone. Jest piątek, więc moje pączki nie mają kalorii. Jak to było? Pink Friday, różowy piątek. Teraz człowiek zrobił się trochę głodny, tak? Na te donaty. No, myślę, że nowe osoby nie mają pojęcia, tak, o czym my tutaj mówimy i chyba są zdegustowane, ale te wcześniejsze materiały to tak łączą się w kropki, że tutaj, jak wiele z Was sugeruje, już więcej połączeń nie potrzeba, bo to już widzimy. I chociażby to polubienie Katie przez to konto, gdzie też miał swój dialog z Elonem, odpowiedź tego konta na Katie co do Childhoods and też oczywiście przypomnienie skromne, blockchainowe, jak to tutaj Wallet Drinking Buddy i ten pool stworzony z KO Quom tych trzech projektów bardzo dawno temu. Taka wola przypomnienia, żeby nie tylko spekulacji było o tych materiałach wcześniej. Bardzo dawny wpis, oczywiście przypominający co do Quom, że dwa tokeny właśnie Quom SHIB stworzone. Pierwsza była Shiba i miał na celu Flip Doge, jak to się stało, a Quom ma na celu Flip SHIB i według tego planu Shibarium Layer 2, no i Quom Layer 1 zdecentralizowany fork Evmosa, silnik Kosmosa zrobi swoje, tak uważam, z tego co tutaj technicznie wygląda. Też przypomnienie na ten wpis tutaj kryptospekulacji, Shiba Predator Quom, Wolfgang XXX podsyła dwa linki, a tutaj przypominające właśnie co do tej interakcji, że Shiba Inu Deployer, to chociażby odnosi się do tego wpisu coacha, no 543 dni temu, a także na Interscanie wcześniejsze tutaj korelacje utworzone właśnie z Shiba Inu Deployer 896 dni temu. No i ten oto kostium Childhood's End, koniec dzieciństwa na tle Twittera, a więc ten koniec pewnej historii powinien mieć swoje miejsce. Ewa Macmillan, moje dzieciństwo, my childhoods może się skończyło, ale to nie znaczy, że czas na zabawę dobiegł końca. Jakże jednoznacznie te konta, jak wspomniałem wcześniej, prezentują potencjalne ekosystemy. South Africa. Yes. Yeah. I left when I was 17 by myself. I had a backpack of clothes and a suitcase of books, and that's it. Did you have a happy childhood? No, it's terrible. Are you serious? Yes. Why was it terrible? Elon nie miał łatwego dzieciństwa, kiedyś ten materiał tutaj był też krótki prezentowany. Miał bardzo trudne dzieciństwo i może to też i dlatego Father chociażby jest przypisywany potencjalnie, że to może Elon i to dzieciństwo na rzecz tutaj też X na X tej całej otoczki magii liczb może mieć miejsce. A O jako rewolucja potencjalnie może zrobić tutaj swój progres.
bo jak jest X, to też potrzeba O. Tutaj różne konta tajemnicze prezentują od dłuższego czasu to oto narrację. Sama użyteczność kontraktu, sam zbudowany ten kontrakt na Ethereum, Childhood's End jest dość interesujący. Pamiętajmy te Hawks zawarte. Czy to będzie ta wersja Luna 2? Według niektórych tak. I to może połączyć różne ekosystemy z odrobioną lekcją Luny, aby ten korelator nie nastąpił negatywny i ten stablecoin Shi no, był rewolucyjny według wizji Ryoshiego. Czy Global Max coś tutaj giełda wie na ten temat z tą ikonką przedstawiającą? Ja też miałem kontakt trzeci z ich strony ponowny co do reflinków. Natomiast ponownie też tutaj jest odmówiony ze strony kryptospekulacji. No i też na Telegram Childhood's End pojawił się przedstawiciel Max co do potencjalnego listingu. Temat ucichł, także na Osaka Protocol Telegram Max Global. Ja osobiście ich sam odesłałem do tych całej otoczki innych projektów, no i research, miejmy nadzieję, że z ich strony jest zrobiony, bo skoro Cow Hunter's Dream, jedna z największych właśnie giełd, gdzie trzyma hodlerów, Cow ma swoje miejsce, to też inne tutaj projekty będą mieć swoje miejsce, uważam. To jest tylko kwestia czasu. Co mamy z różnych innych wpisów, jak przypominał Enkidu, dumny z ciebie, czyli z nas. Miejmy nadzieję, że tak jest z wykonywanej pracy. Hello Enkidu, tak. Water is not. To nie jest mokra. No i też tutaj pytanie zadał Guen, członek community, zawsze wierzyło Cow. Czy możesz dać jakąś predykcję przyszłościową od teraz do końca roku? Jednym słowem, yes, tak wystąpił Enkidu. To GIF, zdjęcie, nie pamiętam dokładnie skąd było, ale lecące w stronę gwiazdy ptaki. Tak, to było na pewno z innych kont powiązanych. To jest oczywiście tłumaczone na polski według Telegram. I jak przypomina właśnie Oliwia, tak, witam wszystkich. Mam nadzieję, że wasz dzień mija dobrze. Cóż, pamiętajmy, że kliknięcie, o którym wspominała Sara, ma pojawić się w 2023 roku. Czyli w najgorszym przypadku maksymalnie za około 4 miesiące. Więc nie pozwól, aby cokolwiek cię zanieczyszczało. Szkoda byłoby na darmo zachorować, tak, i cieszyć się później swoim szczęściem. No tak, bo skoro już tyle jest czekania, to szkoda, aby ktoś tutaj nagle opuścił ten temat. Taka ciekawostka, że co do liczby, że Ryoshi właśnie odszedł 29 maja 2022. Shiba była utworzona tego 1 augusta 2020, czyli ta rocznica dni w ilości 666. No a od tej daty zniknięcia kolejny jest 25 marzec 2024, a to oznacza halving Bitcoina. Czy to wszystko zostało wyliczone tak perfekcyjnie? A też oto jedno z zdjęć pamiętnych tych rewolwerów, gdzie Elon publikował, no to też odnosi się do właśnie Cow. Taka ciekawostka spekulacyjna na temat Childhood's End, Doge Designer. Człowieczeństwo nie było nigdy tak blisko Marsa jak dzisiaj z Elonem. To widzieliśmy Satoshi Sama w Tokio. Gwiazdy. To widzieliśmy, na tą funkcjonalność czekamy. Wszystkie te połączenia, dlatego też uważam, budować tą moc według community, wykorzystać, bo bez takich osób community byłoby o wiele słabsze. Zobaczcie na inne projekty, tak?
Myślę, że nie warto aż tak za głęboko się doszukiwać, a zostawmy to między sobą, bo wiemy, na czym dobrze stoimy, pozytywnie. Tak, to była ta odpowiedź Inslaryski. Bo szkoda byłoby nagle zrujnować, tak może osłabić pewien czas oczekiwania. No i to też oczywiście wpis Someone Smart, no to no palący jointa, jak to też Elon jointa palił i też Insara wspominała. Someone Smart dobrze coś wie za kulisami, że tutaj potrzeba cierpliwości i czasu. No i też te wszystkie liczby 426.9, 420 karty, Doge Designer X, platforma, oczywiście magia liczby według Charcuterie & Cow. Czy tak się stanie? Jeszcze z folderów Quom. To też był wycinek Sary w tamtym miesiącu na grupie Quom. PR-skie community tam zaczęło przejawiać informacje, że może drużyna zaczęła wyprzedawać swoje tokeny i proszę zachować swoje przemyślenia dla siebie, nie wprowadzać posiadaczy w błąd. Ani ja, ani zespół nie dokonaliśmy żadnej sprzedaży, więc nie rozpowszechniaj plotek. Jeśli chodzi o projekty Shibarium, muszę powiedzieć, że poproszono mnie o przedstawienie. Przedstawiłem go także dlatego, że moi ludzie są dla mnie ważni. Także też miejmy szacunek, abyśmy też byli ważni w przyszłości, bo jak już ten ekosystem ruszy, to będziemy szukać kolejnych ciekawych zagwozdek i obyśmy w tym kolejnym miejscu byli, oczywiście, więc nie palmy mostów, tak powiem. To mieliśmy. I to też był wyznacznik na pytanie co do, czy opuściła Quom i tak dalej. Did you quit Quom? Opuściłaś, ten wyznacznik jest rączki w dół, czyli negatywny, czyli pozytywny w czytaniu. I to też jest ciekawa, techniczna zagwozdka, zgadzam się z tym. Wyobraźmy sobie właśnie na Quom One, jak już ruszy ten gaming play to earn, gdzie deweloperzy zbudują gaming, jakże te szybkość i transakcje będą skuteczne w porównaniu do Ethereum. Opłat oczywiście wiemy, które mogą nastąpić w perspektywie odbudowy kilku dobrych lat na Ethereum. I ten problem decentralizacji na Ethereum też jest, a więc Ethereum, Vitalik, też wiemy, te wszystkie połączenia. Czy Quom One jest tym prezentem według kart Quom NFT od Satoshiego. Blockchain, fizyk, dawno niewidziany. Oczywiście też uważam, że jest to piękna narracja pod tą grę w cudzysłowie. Bo są ci sami aktorzy jednak w nowej otoczce. Też staram się przekazać to, co mogę. I jeżeli słyszycie się w tych kwestiach, te wszystkie fundamentalne kwestie na blockchainie, to powinny dać już 100% pewności, plus te inne przesłania, to tylko jest wisienka na torcie i tylko utwierdzeniem, aby nie tracić tej wiary w czasu oczekiwania. Produkuję protokoły i tak dalej i więcej dolarów, tak, pieniędzy, które w ten ekosystem będą przeniesione. Tak, network is ready, but ekosystem nie jest. Otóż to. I też kolejny sentence, zdanie, że to będzie w tym roku, tak, launch, Quom, ładnie. Tutaj mamy na czerwono oznaczony odnośnik X, platformy, połączenia. Tak, i też pamiętajmy, co do Sary. Pamiętaj, że Sara napisała na Twitterze przed, tak, Elonem wiele razy, trzy takie wpisy Sary pamiętam, a potem frontrun, to też wiecie, kolejno Elon Musk. No i Sara zrobiła dla nas te wszystkie rzeczy bez żadnych roszczeń ani pieniędzy i jest po naszej stronie. Otóż to. Wiele wskazówek, wiele zagwozdek, wiele przesłanek za darmo, od tak. A zauważmy, że my jako tutaj polskie, europejskie, światowe community
że tak powiem, pod kątem finansowym mamy o wiele łatwiej włożyć pewną część dolarów niż tutaj takie community perskie, które jest, czy też wschodnie, kraje biedniejsze, nie mają takiej możliwości, że tak powiem, załadowania siat jak my. A więc też to warto docenić. Elon w Chinach. I tu pojawiła się informacja, że tu może jest przedstawicielka Mex Global, ta oto pani tam w niebieskim garniturze w tle. Natomiast po researchu okazuje się, że to jest jedna z pracownic, prawdopodobnie Tesli. No, jakby tutaj był Mex, który jak wiemy wylistował, czy ma oczywiście bardzo mocną ekspozycję w How Under Dim. Tak, to był ten oto wpis Tesli Synopsis, także inne wpisy, pozwolę te strony odświeżyć, spekulacyjne co do nie tylko Czarnego Kruka, Gwiazd, ale też w ostatnim czasie Kłom. Ok. I tu jest chyba wyjaśniona ta zagwozdka. Tak, to była ta teoria, że pani Katie Den. Natomiast, tak jak mówię, ten temat został rozszyfrowany. Brawa też dla japońskiego community. Myślę, że japońskie community powinno bardziej zrobić research na temat O i Quom. Wiem, że są jedynie na handel z RIM nastawieni pozytywnie. Nie wiem, kto za tym tak aż bardzo tam tylko i wyłącznie stoi. Oczywiście Cow is Cow, O is O, Quom is Quom. Natomiast ekosystem może współpracować bardzo dobrze. Różne postacie, tu też kryptospekulacja została oznaczona przez Raven, tak, Kruka i nie tylko. No i też doszło do wymiany różnych dialogów, chociażby architekt tutaj Colden, gdzie on ma też przy Ilonie swoją ekspozycję. Także ciekawa postać Angeliki, którą pozdrawiam. Ok. Jedziemy dalej i tutaj też były tego konta parodii wpisy. Właśnie to jest, możecie zobaczyć, niektórzy mogą nadarzyć się na, że widzieli Moon Knight, natomiast zobaczcie na odznacznik, to nie jest oryginalny Moon Knight, tam są różne jego wpisy, różnorodne. No ale skoro tutaj Elon Musk parodia, oczywiście odpisuje konwersację na konto tego oto pana, który też oficjalnie prezentuje Cow, no to może pełne znaki. Może dalsza faza marketingu, nie wiem. Oczywiście przypomnienie, Elon Musk, tak, ta czapeczka, a to 31 sierpnia z orłem, predatorem, Quom. I te magia liczby, według też manifesto 420. To też pamiętajmy, limit i nie tylko, ale też to konto TK420. Zobaczmy, czy na tym koncie coś tutaj oficjalnie się dzieje. Nawet w tym wypadku. 2008 rok powstania. Chyba nie bez powodu to konto zostało w manifestie zawarte. Coś może tutaj się wydarzyć. About the future. I mean, we got to be excited about the future. We got to do things that make us want to live. You know, it cannot always be about problems every day. I mean, do you want to wake up every morning and everything's just a problem? Well, what inspires you and what makes you excited about the future? There's got to be some things like that. Ekscytacja co do przyszłości. Myślę, że Elon jest jednym z człowieków na świecie, który pozytywnie próbuje rozwiązać pewne problemy społeczeństwa na świecie. Brawa dla japońskiego community jeszcze raz za te researche. Co tutaj nam Grimes też przywołuje ostatnio? A tak, to był, że ktoś jej powiedział, że publiczność Grimes to gorące kobiety z autyzmem. No a na Telegramie jest dużo autyzmu, jak i te wszystkie donaty na początku i Oreo, a potem to wszystko przeniesione na Twittera, chociażby te Oreo, zwłaszcza i donaty i ten autyzm przenikany, no i te różne osoby tam, moim wrażeniem, próbują przekazać pewną informację, jak i Katie, która tutaj potencjalnie jest tak zapracowana rodziną, a ma tyle czasu na researche, brawo też dla Ciebie, oczywiście,
cudzysłowie zapracowana rodziną, podejrzewam, bo przedstawia ona bardzo istotne informacje, zwłaszcza na Telegramie, dość no, rzetelne, nie od tak, bardzo dużo tego jest i też tutaj to jest to ciekawa postać. Odliczanie rozpoczęte, tutaj liczy na koniec tego roku. Piękne gwiazdy, obyśmy też mieli takie tutaj nasze prześwietlenia. Może ktoś u lekarza też zobaczy po swoich wynikach drugą gwiazdę po prawej. Childhood's End, koniec dzieciństwa. Tutaj widzimy w tle O na X. To jest to, o czym wspominaliśmy. Wszędzie widzimy O. A tak, Sara opuściła ten post. To był wpis Sary na koncie X, które widnieje jeden z dwóch obecnie. I taka ciekawostka, że właśnie tego dnia do następnego ranka był Super Księżyc w roku 2022. A ten Super Księżyc wypadł teraz ostatnio 31 sierpnia. No i tak, przyglądałem się na ten dzień, 31 sierpnia. Co prawda Hunter's Dream KO miało pewną pompkę na 30% na godzinówce. To taka ciekawostka. Ciekawy temat, że w tle te Predatory, orły są u Jake Lambo, tak, founder of Cosmos. No jak wiemy, Quom One to wykorzystuje ten silnik kosmosu, Tendermint zwłaszcza. A więc ta cała otoczka jest dość interesująca. Oczywiście to wygenerowane przez AI, no, autokar niby reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Oczywiście na rację co Quom. Tak, no i tak jak wspomniałem, otoczka narracji predatorów, kolejno gwiazd, róż, serc, miłości, a także tutaj spekulacyjnie zrzucone zdjęcie z motylkiem o wolności słowa przez tutaj Aye Miyaguchi. Wydaje się, że większość tych osób na blockchainie wie, co się święci. Blaze Your Glory. Kolejny cytat. Tak też mam oto wrażenie. Jeszcze na końcu odnośnie się do oceny, bo mało zawsze mówię o ocenie, predyspozycjach na interwałach. Ja patrzę dniowych, tygodniowych. W perspektywie oczywiście long term, to są zagrania. No i tak wątek, który miał ostatnio miejsce też na Childhood's End International, tej akcji z Sarą. Można to odnieść jako element, coś co jest technicznie do zrobienia. Research, ale też uważam, żeby zostawić to tak między sobą i nie warto niszczyć, no może nie niszczyć, ale może jakichś tutaj niepotrzebnych konwersacji właśnie z innymi osobami budować i szkoda, aby Sara nagle zniknęła, czy też jakieś zmiany w planach projektu nie nastąpiły, bo chyba ten plan jest dobrze ułożony, jak widzicie. No i panie doktorze, ja też tam będę pukał do drzwi, oczywiście pół żartem, pół serio. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i tak patrzę na ten wykres Hunter's Dream. Ja mam też taką oto swoją linię, gdzie tutaj mam poniżej, chociaż może jeszcze zejść poniżej, to zwłaszcza jest więcej zakupów, ale uważam, że w tym interwale, jakim jesteśmy, to czy tu plus 20, czy minus 20, to w perspektywie long term i tak zrobi duże znaczenie. To samo w przypadku Childhood's End, tu już nie mówię, bo no tutaj ten poziom to mnie bardzo interesuje, jak jest obecny. Ja osobiście, mój najniższy pułap, jak widzicie, miałem, to był na początku, tutaj ten zjazd pierwszego w maju 2020 roku, a więc jeszcze 50% niżej był skup, na szczęście. Chciałbym, aby tak się stało, żeby jeszcze spadł, chociaż wątpię, bo już market cap jest, jak widzimy, 5 milionów dolarów. No i ten wykres, ja nie widziałem szczerze nikt takiego wykresu na innych projektach. Podobnie zresztą Hunter's Dream wygląda. Quom, no to jest już dłuższy element.
ale też ten element zakupowy jest sygnał, dla mnie bardzo ważny. Plus oczywiście te niższe strefy, miałem tutaj te najniższe, nic do ukrycia. No i czekamy na Bitcoina. A jeszcze Osaka Protocol, Osak i Snailblock. To też te moje. O, tu w ostatnim czasie udało mi się też ten niższy poziom wczoraj, tak, złapać. No, jak będzie jeszcze niżej, jak najbardziej, czekam, no problem. No i ważny Bitcoin oczywiście, co nam tutaj będzie wyczyniał dalej, jak wiecie. Czy coś pominąłem ważnego, czy też nie? Oczywiście zapraszam na wszystkie grupy. Kryptospekulacja, Telegram, tutaj Kadabra swoje tutaj przesłanki ma, chociażby ten Dynex, inni, Kaspa i nie tylko, jest także Oliver Krypto, inni moderatorzy, Dobro Research i też myślę, aby tutaj zrobić takie codzienne 5-minutowe wideo z prześledzeniem czatu, kryptospekulacja, a także innych naszych otoczonych projektów. Też dziwię się właśnie w większości nad tym polskim community, gdzie są promowane Arbitrum i te inne projekty, gdzie no raczej long term aż takich wyników nie zrobią na tle innych naszych spekulacyjnych. I uważam, że jak mieliśmy szansę z Shiba Inu, to jeszcze raz powtórzę, gdzie nie udało mi się dobić do większych naszych YouTube'owych influencerów. No i nadeszła powtórka z Hades Dream Cow, to było rok temu, więcej niż rok temu i sytuacja miała miejsce podobnie nie udało się zapukać. Tak też powstał Kryptospekulacja kanał i dzięki temu mogę z wami i też przesłaniać te wszystkie inne materiały. Kało.com, dać sobie tą szansę, zwłaszcza też Osak. Zapukajmy do Osak Black Shiba, bo te połączenie ze Shiba Inu jest 100% i macie na rękach, mamy na rękach piękne rozdanie na najbliższą hossę, tak uważam. Jeżeli się mylę, no to tam jakiś las ktoś ma, oczywiście w pół żartach, pół serio. Żadnych złych myśli, to tylko pieniądze, a życie mamy cenne, tak uważam. A więc inwestujemy tyle, ile możemy stracić, ale mając tak pewność siebie, nie pomińmy tej szansy. I jak wspominałem na początku, że kolejka do gabinetu doktora, naszego polskiego członka, będzie długa, no to może być długa, zwłaszcza, że jak pisał na Kryptospekulacja, iż rozmawiał z Rayoshim i potrzeba cierpliwości, no to potwierdzam w 100%. To też i ja mogę potwierdzić, a także doktor może zamyka klucz na drzwi. Do usłyszenia. Ahoj.